Witam. Ten odcinek będzie poświęcony uprawie brzoskwini w polskim klimacie. Powiemy sobie o jej wymaganiach uprawowych, zabiegach pielęgnacyjnych i o ochronie przed chorobami i szkodnikami. Zapraszam. Brzoskwinie najlepiej udają się na stanowisku słonecznym i osłoniętym. Gleba powinna być przepuszczalna o odczynie powyżej 6 pH. Można je uprawiać na terenie całej Polski. Większość odmian wytrzymuje mrozy do -25 stopni Celsjusza. Najczęściej uprawiane odmiany to brzoskwinie Inka, Harnaś, Red Heaven, Saturn oraz Reliance i nektaryny Harco, Red Gold oraz Fantazja. Brzoskwinie można sadzić jesienią lub wiosną. Termin jesienny jest lepszy, ponieważ drzewko zdąży się zakorzenić przed zimą. Musimy jednak pamiętać, aby wokół drzewka usypać kopczyk z ziemi, który zabezpieczy korzenie przed mrozem. Odległości sadzenia uzależnione są od przyszłego kształtu koron i przyjmuje się, że odległości pomiędzy drzewkami powinny wynosić od 1,5 do 4 metrów. Formy koron brzoskwini to korona prawie naturalna, korona kotłowa, korona wrzecionowa, korona krzaczasta i korona w formie palmety. Najczęściej występujące choroby to kędzierzawość liści brzoskwini i mączniak prawdziwy. Ze szkodników najczęściej występują mszyce. W marcu, tuż przed nabrzmiewaniem pąków, wykonujemy na brzoskwini bardzo ważny zabieg. Jest to oprysk sylitem przeciwko kędzierzawości liści brzoskwini. To jest groźna choroba, która powoduje u brzoskwini marszczenie się liści, zwijanie. Liście później opadają, nie tworzą się pąki kwiatowe na rok następny i drzewko jest ogólnie osłabione. Dlatego koniecznie musimy na wiosnę wykonać oprysk sylitem. Pryskamy w dzień suchy, najlepiej bezwietrzny, kiedy temperatura jest powyżej 6 stopni Celsjusza. Podczas wykonywania oprysku koniecznie musimy zadbać o swoje zdrowie i zastosować jakąś maseczkę, co najmniej przeciwpyłową, rękawice i okulary, ponieważ pryskamy preparatem chemicznym, który jest szkodliwy dla naszego zdrowia. Opryskujemy dokładnie, tak aby wszystkie pąki i wszystkie pędy były pokryte preparatem. W pierwszej połowie kwietnia stosujemy nawóz azotowy. Ja zastosowałem tutaj azofoskę i po rozsianiu nawozu przykrywamy go, aby ograniczyć straty azotu. Jeśli jest taka możliwość, to najlepiej użyć glebogryzarki. Proszę zauważyć, że nie ma praktycznie żadnych objawów kędzierzawości liści. Oprysk sylitem, który wykonywaliśmy w okresie nabrzmiewania pąków, okazał się skuteczny. Tak wyglądają liście z objawami kędzierzawości. Jeśli chodzi o choroby występujące na brzoskwiniach, to oprócz kędzierzawości liści występuje także mączniak pędów brzoskwini. Zwalczanie jego polega na tym, że wycinamy te chore pędy aż do zdrowego miejsca, a profilaktycznie dobrze jest opryskać rośliny zanim ta choroba wystąpi,
Na przykład dobrze zwalcza mączniaka wywar ze skrzypu polnego albo gnojówka. Chciałbym pokazać tutaj takie starsze okazy, które już dość obficie owocują i wymagają przerywania zawiązków owoców. O, tutaj widać, ile tych owoców jest. Bardzo dużo się zawiązało. Przerywanie zawiązków ma na celu ograniczenie drobnienia owoców. Usuwamy wadliwe zawiązki, przerzedzamy tak, aby nie było ich za dużo. Te dolne odrywamy i tak zostawiamy nie gęściej niż co 15 cm zawiązki. To po prostu trzeba wyczuć, które są gorsze, te zawiązki usuwamy. Także te, które mają mniejszy rumieniec, i to regulowanie ilości zawiązków na drzewie przeprowadzamy, kiedy owoce są wielkości małego orzecha włoskiego. To jest zwykle maj, czerwiec, różnie, zależnie od przebiegu pogody. No i dzięki temu, że ograniczymy ilość owoców, usuniemy ich nadmiar, po prostu te, które zostaną, będą lepszej jakości, będą smaczniejsze i większe. Brzoskwinia, aby obficie owocowała, musi być co roku silnie cięta, by wydawała długie przyrosty. Pąki kwiatowe tworzą się na pędach jednorocznych, więc im dłuższe przyrosty, tym większy plon. Na starszych drzewach warto przeprowadzić cięcie odmładzające. Skracamy wtedy główne gałęzie o 1/3 długości. Po tym zabiegu drzewo wypuści wiele nowych przyrostów. Dojrzałość owoców poznajemy po wybarwieniu, miękkości miąższu oraz po łatwości odrywania owoców od pędu. O, tutaj jest taki jeden dojrzały owoc. Tutaj widać, że zawiązki nie były przerywane. Są mniej smaczne niż te z drzew, na których były przerywane zawiązki. Podsumowując, brzoskwinia jest drzewem owocowym dość kłopotliwym w uprawie. Jednak jeśli zadbamy o nasze drzewa, to możemy liczyć na obfity plon dorodnych i smacznych owoców, który z pewnością wynagrodzi naszą pracę.